Partnerem dzisiejszego programu jest sklep internetowy Kombat.pl, który w swojej ofercie ma m.in. takie oto marynarskie lornetki, wodoodporne lornetki, którymi wypatrzymy cele zarówno na morzu, jak i na lądzie. Delta Optical Sailor. Moja predylekcja do pszennego pieczywa prawdopodobnie bierze się również z miłości do Śródziemnomorza. Tutaj ciemny chleb kojarzy się z więzieniem albo też z ponurą skandynawską nocą polarną. Coś takiego jest symbolem udanego śniadania. No i zobaczcie, nie w worku plastikowym, zatem ta folia nie nadzieje się na płetwę szczęśliwie żadnego delfina. Śniadania w Dalmacji to nie jest sprawa epicka, to jest często li tylko konieczność. No teraz jeszcze nie jest potwornie gorąco, ale kiedy żar od świtu leje się z nieba, no to ludzie najczęściej piją kawkę. O, ja jeszcze wydłubuję ośródkę. No dobra, ją można wysuszyć i z tego zrobić bułkę tartą, a dzięki temu ma się większą porcję chrupiącej skórki. Mam. Wcześniej moja dobra żona zrobiła piękną tortillę w zasadzie, no taki omlet, fritaja, tak by powiedzieli Chorwaci. Ale ja wam pokażę tak naprawdę coś okropnego, a coś, co bardzo lubię, no topiony ser. To z reguły są straszne rzeczy, ale tu jest jeden, który mnie zupełnie niezwykle kręci. On nazywa się zdenka i to już jest bardzo przyjemne, a poza tym jest to wersja zdenka pikant, albo też zdenka czardaż i ma w sobie ostre papryczki. Słuchajcie, w kategorii rzeczy okropnych to ta jest po prostu wspaniała. Więc tego już masłem smarować nie wolno, ale to drugie jak najbardziej. Uwaga do kącika lingwistycznego. Masło to maslac, miejscowy miód, med Ocus Dalmatiae, drzem z marasek. Jarzyn surowych nie będę tykał, one rano mogą bardzo człowiekowi zaszkodzić. Więc tak sobie to spożyję. Kaweczka już też na mnie czeka ze śmietanką. No i co? Zjadam to i ja idę do dzieła. O. Głód. Przypłynęliśmy na wyspę Iż do miejscowości Veli Iż. To jest marina, ale zarazem stocznia, a to jest rodzaj suchego doku. Tutaj niektóre jednostki zimują i są do sezonu przygotowywane. Ja bym też wolał zimować na sucho, ale chyba bym nie chciał, by pan szlifował mnie tak jak tę burtę. No chyba, żeby to miało radykalnie odmienić stan mojej skóry. Co wyciąga te jednostki na stały ląd? Takie oto urządzenie zwane liftem. Tam mamy kanaliki, w nie jednostka wpływa, to zjeżdża i całość dźwiga i na ląd wciąga. Co ważne, w trakcie tego procesu nie trzeba składać masztu. O wyspie wspomina już Konstantyn Porfirogeneta. Zawsze mam kłopoty z wymówieniem tego Porfirogeneta i to świadczy o tym, że tutaj już w starożytności było życie, bardzo zaawansowane, chociaż na całej wyspie
Nie ma wody. Jak dzisiaj ten problem rozwiązują? Kiedyś mieli zbiorniki na deszczówkę. Dzisiaj jest tu ogromny, centralny zbiornik, tak zwany bunar, i przypływa tankowiec z wodą i rurami ta woda jest pompowana. Dlatego też na przykład w tej marinie nie można sobie wyczyścić szlauchem jachtu. Co jeszcze? No, wyspa słynie z upraw oliwnych. W średniowieczu była ona niejako prywatną wyspą zadarskiej szlachty. No po prostu zjeżdżali się tutaj na lato, tak jak my zjeżdżamy do Krynicy, albo do Zakopanego, albo do Łeby, i tutaj w sezonie używali po prostu. No to idziemy i my użyć nieco. Absolutna klasyka, jeśli chodzi o geografię marin i przystani. Znacznie większa dla jachtów i żaglówek, znacznie mniejsza dla łodzi rybackich. Kiedyś oczywiście te proporcje były zupełnie inne. No, kiedyś kto tu przypływał jachtami w XIX wieku? No, Habsburgowie tylko, a nie było ich wcale tak wielu. I nie każdy miał jacht. No ale czemu tych łodzi rybackich jest coraz mniej? No właśnie przez nas. Morza południowe, a już zwłaszcza Adriatyk, są bezlitośnie przełowione. Siedząc przy kawiarnianym stoliku nad szklaneczką pelinkowca, czyli gorzko-słodkiego aperitivu zrobionego na bazie piołunu, w dodatku podanego z plasterkiem domowej, lokalnej cytryny, nie widzę rzecz jasna całej wyspy, ale widzę cały miejscowy mikrokosmos. No bo tutaj mamy morze, z którego kiedyś przypływali rybacy, a więc pieniądze, zarobek. Dzisiaj przypływają nim głównie turyści, ale chodzi o to samo, o zarobek. Obok drzewa oliwne. Ich na Iżu jest wyjątkowo dużo. Ten budynek w głębi to spółdzielnia oliwna. Jak informuje ogłoszenie przed wejściem, w ostatnim sezonie wytłoczono tutaj 58 ton oliwek. Oczywiście miejscowych. No, wspomniany kaficz, obok sklep spożywczy i piekarnia. Tutaj już nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Jedziemy na mały spacerek. Siedzę na pace pick-upa. To oczywiście w Europie w zasadzie nigdzie nie jest dozwolone. Ale jesteśmy na wyspie, a wyspy rządzą się nieco innymi prawami. Nie tylko, że nikt się nie przyczepi do tego, że na takiej pace siedzę. Oczywiście muszę się dobrze trzymać, żeby z niej nie spaść, ale tutaj również mnóstwo aut w ogóle nie ma rejestracji, no bo po prostu są niezarejestrowane. To najczęściej stare dziady, ale jeszcze się poruszają. No i dopóki się z tej wyspy nie zjedzie, nie ma żadnego problemu. Otok Boduli, czyli wyspa i wyspiarze. Zupełnie inny świat. Nie wiem, czy na Iżu jest policja, ale na przykład na niezbyt oddalonej od Iżu wyspie Molat nie ma żadnego policjanta. Wiem, bo tam trochę czasu spędziłem. No i co się dzieje, gdy takie dwa auta bez rejestracji się zderzą? Albo jedno z rejestracją uderzy to bez rejestracji, lub też, co jeszcze gorzej, na odwrót. No ludzie muszą się dogadać. Człowiek jest tutaj kluczem do wszystkiego, a nie przepisy. Wnętrze wyspy to w zasadzie same oliwki, ale część tych oliwnych gajów jest już zdziczała. W latach 70., kiedy zrobiła się moda na margaryny i oleje, oliwa poszła do lamusa. Ona znowu jest na topie, no ale już dużo ludzi stąd wyjechało. Nie ma wody, nie ma innej pracy poza przyjmowaniem turystów i uprawianiem oliwek. Miejmy nadzieję, że to znowu kiedyś wróci do swojej oliwnej potęgi.
Kierowca dobrze wiedział, gdzie jedzie, gdyż jechał po prostu do swojego gaju oliwnego. No i pokonywał trasę, jaką pokonuje niemal codziennie od kilkudziesięciu lat. Zatem chcę Państwu przedstawić, to jest Gianni. Gianni, jeli to, co tu, jeli to tvoje masline? Tako je, to su moje masline. A koje sorty? To je oblica i Da. to je drobnica. A mi to zovemo orkula i ova jedrnjača. Ale tako se priča na Ižu. Na samo. Ižu, tako je. A i se miješa ulje iz jednog sorta? Miješamo ulje iz obe dvije sorte da ne odvajamo. Jel? A koliko imaš stabala? Ima oko 200 stabala maslina. Aha, i koliko dobijaš maslinovog ulja od toga? Pa dobijam malo jer ne špricam i ništa ne tretiram. Znači samo kako priroda da. Znači nema nikakvog špricanja ni od ozdola ni od ozgora. Doli se kose samo trava i to je to. Znači samo prirodno ulje bez ikakvih tretiranja. A još jedno pitanje, koliko ima ovo stablo, na primjer? Ovo stablo ima negdje oko 300 godina starosti. Zobaczcie Państwo, jakie złoto z tego powstaje. Zobaczcie, jaki intensywny kolor. Jak Pan powiedział, nie pryskane, nie szprycane, a w zasadzie szprycowane. I czy czegoś do szczęścia trzeba więcej? Fantastyczna. Prawdziwy skarb Śródziemnomorza. Na szczęście jeszcze nie zapomniany. Nie obyło się bez tradycyjnego poczęstunku, piwo albo też domowa rakija. Gianni zawiózł nas do swojego letniego domu. W zasadzie jest to osadzona stacjonarnie przyczepa kempingowa, ale jest wszystko. Jest woda, jest prąd, jest letnia kuchnia, jest gaj oliwny, no i jest coś jeszcze. Zobaczcie, jak to jest położone. Własna plaża. Nikt obcy tutaj nie przyjdzie. I wiem, że to miejsce można sobie wynająć. Znam nawet cenę. W środku mogą spać 4 osoby. Kosztuje to 80 euro za dzień, czyli 20 euro na czapkę. Zobaczcie, co za to można mieć. Iż jest doskonałą bazą wypadową do żeglowania po środkowej Dalmacji, bo wokół mnóstwo wysp. Oczywiście jacht to nie jest okręt, więc nie trzeba tutaj mieć stale człowieka, który lornetuje akwen w poszukiwaniu na przykład wrażych peryskopów, ale co jakiś czas warto rzucić okiem na morze. No bo na przykład mieliśmy przez radio komunikat, że pływała na szczęście nie tutaj 10-metrowa drewniana kłoda, a zderzenie jachtu z taką kłodą to już jest katastrofa. No oczywiście, jeśli płyniemy wśród wysp, to lornetować można nie tylko akwen. Lornetować można, a nawet trzeba również brzeg. Mężczyzna krzepko dzierżący koło sterowe. O, na przykład tak. Czy pamiętacie ten plakat? Oczywiście. Przewodzi partia, taki był napis. To nie był oryginalny pomysł polskich komunistów, gdyż wcześniej identyczny niemal plakat był z Hortym, bowiem każdy autorytaryzm czy też totalitaryzm, nawet jeśli różne ma całkowicie odcienie, to z tego samego pnia wyrasta. Jugosławia była państwem nietotalitarnym, przynajmniej od pewnego momentu była najweselszym państwem dawnego socjalistycznego obozu i nawet do tego sowieckiego obozu nie należała, ale jednak nie była krajem demokratycznym. Mimo to do dzisiaj istnieje coś takiego jak jugonostalgia. Tak naprawdę o Adriatyku mogą powiedzieć nasze morze,
tylko mieszkańcy dzisiejszych 3 państw, które powstały na Jugosławii gruzach, mianowicie Słowenii, Chorwacji i Czarnogóry. Ale w dalszym ciągu nasze Morze o Adriatyku mówią też Serbowie z Serbii, czy też Macedończycy, a jedni i drudzy nie mają przecież dostępu do morza. Więc postanowiłem do tej układanki śródziemnomorskiej, bo Dalmacja to Śródziemnomorze, i środkowoeuropejskiej, bo Dalmacja to również Europa Środkowa, dołożyć jeszcze klocek bałkański, ponieważ Dalmacja to również Bałkany, i zrobić coś, co chętnie zjedliby wszyscy mieszkańcy dawnej Jugosławii. Najpierw sałatka. Sałatka, która nazywa się wszędzie na Bałkanach sałatką serbską. W misce mam drobno posiekaną cebulę. I teraz do tej cebuli muszę dodać 2 rzeczy. Mianowicie winny ocet z czerwonego wina zrobiony oraz sól. Niech to sobie chwilę postoi. Ja to przemieszam i zajmę się przygotowywaniem kolejnych składników. Mam tu paprykę, mam tu pomidory, mam tutaj ogórki, mam jeszcze jedną rzecz, o tej za chwilę, i to trzeba pokroić w kostkę. To wszystko powinno mieć bardzo podobny kształt. I składnik, który jak dotychczas nie został omówiony. To są ostre papryczki, feferonki, liute papricice. I oczywiście dozujemy to zgodnie z naszą wolą, ale one są naprawdę ostre jak jasny gwint. Więc już tylko to, potem sól, olej, nie oliwa, olej, najlepiej słonecznikowy w tym wypadku, mieszamy i sałatka gotowa. No a sałatka to dopiero preludium, to nie wszystko. Dlaczego nie oliwa? No bo drzewa oliwne wyznaczają granice Śródziemnomorza i nie rosną wszędzie na Bałkanach. Rosną tylko w maleńkim fragmenciku tej części świata przy Adriatyku, a tak olej. I w ten sposób, już tylko to mieszając, dobrze mieszając, mamy gotową, naprawdę ekstra sałatkę. Gdybyśmy ją posypali startym serem w typie fety i nie dodali tutaj ostrej papryczki, mielibyśmy sałatkę szopską. A tak mamy serbską. Sypska salata, tak się to nazywa. To, co robię, jest poniekąd również uwarunkowane tym, co było dostępne w malutkim sklepiku na Iżu. Rybacy tam sprzedają to, co złowią, ale o 5-6 rano. Wtedy spałem. Najbliższa peszkaria, czyli sklep rybny w Zadarze. Duża hala targowa. No ale tam nie popłynęliśmy. No więc kupiłem coś, co jest tutaj wszędzie. Co to jest? To jest proto-hamburger. To jest po prostu pleskawica. To jest wynik okupacji tych ziem przez Turków, ponieważ wszędzie tam, gdzie byli Turcy, są jakieś rzeczy robione z mielonego mięsa, smażone na ruszcie. Więc rozgrzewam jachtowy ruszt i zaraz będę przygotowywał pleskawicę. Wydaje nam się, że hamburgery wymyślili Amerykanie. Tymczasem one powstały znacznie wcześniej. Tak samo myślimy, że kawa to bitwa pod Wiedniem, tabory tureckie i wówczas to przechwycono pierwsze worki z kawą. Tymczasem kawa również znacznie wcześniej była w Europie. Mianowicie sprowadzili ją z Arabii Turcy do Bośni. Arabia i Bośnia to było Imperium Osmańskie, ale Zachód nie przyglądał się tej części Europy, więc wydaje się ludziom na Zachodzie, że sami na coś wpadli, podczas gdy wpadł na to wcześniej ktoś inny. A propos pleskawicy, żadnych przypraw poza solą i sodą. Zmielone mięso, trochę wody,
Parę dni w lodówce, trzeba je mieszać. Żadnego jajka do środka, nic. Sól i nieco wody oraz soda. Proszek do pieczenia po prostu. Tylko tyle. Przyprawy będą obok. Mięso ma smakować mięsem. W jachtowym piekarniku upiekłem jeszcze ziemniaki, traktując je tylko oliwą oraz morską solą. Mam tutaj ajwar, pastę z papryki, dość często z dodatkiem bakłażanów. Mam charakterystycznie włódki pokrojoną cebulę, którą trzeba wcześniej trochę posolić. Mam oczywiście sałatę, którą już widzieliście, ale mam też osobno ekstra porcję krzepkości. No i tak naprawdę wszystko jest w komplecie. Wszystko jest w komplecie. Słowo Bałkany ma na zachodzie Europy bardzo często negatywną konotację. Mówi się o bałkanizacji, czyli postępującej degrengoladzie państwowych instytucji. Mówi się o bałkańskim kotle, który niejako cały czas ma wrzeć. Tymczasem Bałkany to jest również źródło niezmiernego piękna. No, sami spójrzcie. Sami zresztą spójrzcie. Czy jest źle? Tam do kata. Jest bardzo dobrze. Wiecie, co jeszcze tutaj jest piękne w żeglowaniu po tym rejonie Adriatyku? Możliwość wyboru. Jak płyniemy na przykład po Atlantyku, to musimy płynąć wiele dni i nic innego nam nie pozostaje. A tutaj od nas zależy, czy płyniemy, czy wracamy. No bo za kilka godzin wrócić do jakiegoś brzegu możemy. No i my właśnie wracamy. Kościół, a zaraz obok pole ziemniaczane. Sami przyznacie, że nie jest to połączenie często spotykane, ale ono wynika z konieczności, wynika z miejscowych warunków. Każdy fragmencik ziemi, który jest w miarę płaski i nie jest skałą, jest tutaj wykorzystywany pod uprawę. Ale muszą to być uprawy specyficzne, takie, które nie wymagają dużej ilości wody. Mówiłem o braku wodociągu z wodą bieżącą, cysterny. Zatem wodę trzeba oszczędzać. Oliwki oczywiście tak, ziemniaki tak, ale na przykład papryka już nie. Oczywiście i tutaj, tak jak na każdej innej wyspie, nie brakuje lokali nad samym morzem. Ale one są dla tych, którym się nie chce szukać. Bowiem wystarczy tylko zagłębić się w plątaninę wąskich uliczek i nawet nic nie wiedzieć. Nie mieć żadnego przewodnika. Za przewodnika mieć jedynie swój nos. Włączyć po prostu powonienie, bo w tych wąskich przestrzeniach zapach nieodmiennie zaprowadzi nas do konoby, jeśli ona oczywiście jest. No ale tutaj czułem ją już za rogiem. Również węch, ów dobry przyjaciel, podpowiedział mi wcześniej, że specjalnością tego lokalu, jak i wielu innych w tej części świata, są rzeczy pieczone pod peką. No i zobaczcie, tutaj mamy kalmary, mamy ośmiornicę, no pewnie pod drugą jest mięso. Ja aż tak sprytnego systemu nie mam, bo też mam pekę, ale nie mam jej na takim łańcuchu. Proponuję wejść do środka, no bo to jest rodzaj atrium. Tak, tam też się dzieje. Ale urocza konoba i tym razem nie węch, a słuch mówi mi, że tutaj przeważają nasi rodacy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, no już nie mogę nic mówić, dajcie się czegoś napić, błagam was. Nie. Tak? No to aperitivo, zgodnie z dalmatyńskim zwyczajem. Ajde. I wasze też. Dobre.
Dobre. No dobra, aperitivo przyjęte. Można zacząć myśleć o jedzeniu. Dziękuję panowie, przepraszam. Ale ekipa zacna widzę. A wy już po czy przed? Tak? Czyli w intymnej sytuacji was zastałem. To już spadam, dzięki. Zawartość tych dwóch skrajnych półmisków widzieliście już pod peką otwartą, no bo mamy tu ośmiornicę i mamy kalmary. To przyszło chwilę później. No to jest po prostu peka z mięsem. Taka klasyczna rąbanka. Mięso mieszane, czyli mamy tutaj jagnięcinę i cielęcinę. I jako ziemniaczany syn powiem wam, że mnie najbardziej w tym wszystkim kręcą ziemniaki właśnie. No ja wiem, to zabrzmi może głupkowato, jeśli mamy tutaj takie wspaniałości, ale te ziemniaki są całkowicie nasączone tym, co razem z nimi pod peką było. Zatem tu mają smak morski i tu też, a tu mają smak lądowy. To jest jedyny taki wypadek na świecie, kiedy ziemniaki po prostu smakują jak morze. Sprawdźmy, jaka jest ośmiornica. Mięciutka. I to jest bardzo ważne, że nie można przegiąć z ogniem. Moje pierwsze próby pekowe kończyły się niepowodzeniem, bo za dużo dawałem żaru na wierzch tej kopuły. Teraz już wiem. Sałata, mieszana salata. No niby nic specjalnie szczególnego, bo mamy miejscowe pomidory, mamy zieloną sałatę i mamy kapustę białą. Ale u nas w zasadzie się w ten sposób kapusty nie podaje. To jest mianowicie bardzo cienko posiekana kapusta, która kilka godzin przed podaniem jest nasolona i ona wówczas trochę soku się pozbywa, mięknie, potem się ją polewa oliwą oraz octem winnym. I ta kapusta ta kapusta wcale nie jest w smaku pusta. Ona jest w smaku pełna. Tak jak i wszystko, co mamy na stole.